Cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w pierwszym vlogu o nurkowaniu na naszym kanale. Witam Was z Meksyku. Zaczynamy od cenot na Yucatanie i szczerze mówiąc nie wiemy, jakie cenoty będziemy mogli Wam pokazać, bo jesteśmy w listopadzie. Niby jest koniec pory deszczowej, ale to pogoda rozdaje karty i będziemy łapali, co będzie można. Na razie pada deszcz, więc szukamy takich cenot, w których będzie można ponurkować w trakcie deszczu i dzisiaj zaczynamy od cenoty Eden. Oxu mare, le, 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 mare. Oxu mare, le, le. Oxu mare, le, 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 mare. Samo nurkowanie będzie wyglądać, że prawdopodobnie od razu odbijecie na lewo, żeby wejść w haloklimę, a jak nie, to pójdziecie prosto, dojdziecie do punktu, gdzie będzie duże otwarcie i tam skręcicie 90 stopni w lewo. I od tego momentu zacznie się zabawa z haloklimą. Na 12 metrze będzie zderzenie z wodą słoną. U góry jest słodka, będzie zderzenie i on nagle Wam zniknie w tym. Taka mazia się zrobi, taki kisiel. Wy zanim wpłyniecie, to będzie miało około 1,5 metra średnicy, a pod tym będzie ciepła woda, a o 3 stopnie więcej, więc pod wodą się bardzo to czuje. Cenoty to krasowe studnie tworzone w wapiennych skałach. Tylko najstarsze mają otwarte lustrowody. Dlatego znajdująca się około 35 km za Playa del Carmen w kierunku Tulum cenota Eden z powodu dużej, otwartej przestrzeni jest tak popularna wśród nurków i osób snurkujących. Wyraźnie widoczna jest haloklina oddzielająca wodę słodką powyżej od cięższej wody słonej. Eden ma dużo otwartych przestrzeni, przez które wpada światło dzienne. Promienie słońca zdają się przecinać wodę niczym miecze świetlne. Gram na gorąco, trochę odciśnięta buzia od maski. Nie wiem, jak Wam się podobało w tej cenocie, ale ja jestem zachwycony. Przyznam szczerze, spodziewałem się wielu rzeczy, ale takich widoków się nie spodziewałem. Cenota, jaskinia, właściwie kawerna, bo tutaj cały czas jak płynęliśmy, to widzieliście, dochodzi światło z boku, światło dzienne. Dlatego ludzie, którzy nie mają uprawnień takich do pływania w jaskiniach, to mogą pływać tylko do godziny 5 akurat tu w tych cenotach, dlatego że o 5 już nie ma światła i z kawerny robi się jaskinia. Ale miejsce bomba, no nie? Tak się wraca z nurkowania w Meksyku, na Pacę. Co Wam mogę powiedzieć? Jak tylko to, że mamy po prostu gigantycznego farta. Był deszcz, jest słońce i są idealne warunki do tego, żeby brać w kolejnej cenocie. Wchodzimy za chwilę do Taj Mahal. Ha oznacza wodę. Reino dos orixás, reino dos orixás. Oxu mare, le, 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 mare. Oxu mare, le, le. W Taj Mahal, podobnie jak w Eden, wyraźnie widoczne jest zjawisko halokliny, które na świecie najlepiej dostrzegalne jest właśnie w meksykańskich cenotach. Korytarze, którymi pływamy, nie są głębokie. Zwróć uwagę, że często widoczne jest lustro wody. Szczególnie w tej cenocie piękna jest studnia, do której z góry prowadzi drewniana drabinka.
Wyraźnie widoczne są porowate skały wapienne, które dały życie cenotom. Co chwilę napotkamy na rumowiska drewnianych bali, które przez dziesiątki lat wpadały do otwartych studni prowadzących do cenot. Kolejne wąskie gardła skał otwierają się za chwilę wielkimi przestrzeniami, które trudno w pełni oświetlić. Pojawiają się pierwsze stalagmity, których mnóstwo mamy zobaczyć dopiero w kolejnych cenotach. A w tej komorze powietrznej natrafiamy na rodzinkę nietoperzy, bezpiecznie ukrywających się przed wścibskimi oczami. Nie wiem, jak wam się podobało w tej cenocie, ale ja jestem zachwycony. Spodziewałem się wszystkiego, ale takiego piękna, takiego światła. Mamy w ogóle wielkie szczęście, bo myśleliśmy, że będzie ciemno, deszcz jeszcze, a tutaj, gdy byliśmy już pod wodą, słońce wyszło i dopalało nam tak co chwilę. Drugi dzień nurkowy. Witam się z Państwem z cenoty Angelita, do której zabrał nas Wojtek Kujawa, z którym nurkujemy w Meksyku. Cenota Angelita jest podobno, jak nam powiedział Wojciech, w dziesiątce miejsc niezwykłych na świecie z powodu pewnego zjawiska, które można zobaczyć na 20 kilku metrach i które Wam zaraz pokażę. Go in, go a little bit kind of like almost in the middle. Once we've done, buoyancy check to see, with the new suits and everything that we're okay to go, we'll just start to go down. Put on your flashlights already to begin with, and we start to descend. Once you start to descend, you don't feel like you can see anything maybe, okay? Because it's kind of murky in here. There's a lot of particles, okay? There's no water flow. In all the other cenotes, basically, you have water flow. Okay. Angelita to studnia o głębokości 57,5 metra. Po środku, na 27 metrach, widoczna jest góra tworzona przez tysiące lat z tego, co wpadło do tej studni. Ale nurkowanie w Angelita jest niezwykłe z powodu znajdującej się na około 30 metrach zawiesiny siarkowodoru, po przejściu której trafiamy na słoną wodę. Zawiesina ma grubość około 2-3 metrów. Nic w niej nie widać, za to wyraźnie czuć zapach zepsutych jaj. Nurkowanie należy do tych z gatunku niezapomnianych. Miejsce odkrył Jacques Cousteau, a pierwsi nurkowie mieli łzy w oczach ze szczęścia. Blisko powierzchni wody znajduje się małe przejście skalne, które warto odwiedzić na zakończenie tego nurkowania. Then there's a line that goes and there. Okay? So like a horseshoe. Ja się dopiero zorientowałem, że mam taki gustowny kolorek, fiolet. No ale tak to jest, jak się nie bierze swojego sprzętu, tylko się po prostu pożycza w bazie. Dojechaliśmy do cenoty Car Wash. Przed chwilą mieliśmy odprawę. Tu jest wejście i tu się mogą pojawić żółwie i są też krokodyle. Także miejsce naprawdę ciekawe, jest bardzo ładnie i szczególnie jest ładnie, jak jest słońce. Ta cenota, wyczytałem, że została odkryta w 1988 roku i była odkrywana do 1990 roku. No i dobrze, że ktoś takie miejsce odkrywa, żebyśmy mogli cieszyć się.
Nazwa Karłosz pochodzi od znajdującej się niegdyś w pobliżu myjni samochodowej. Wolę nie myśleć, gdzie trafiały w tamtym czasie wody z tej myjni. I dobrze, że obecnie cenoty są chronione przez prawo i ludzi. Szacuje się, że na Jukatanie jest około 6000 cenot, choć ich dokładna liczba nie jest znana. Majowie traktowali je jako miejsca święte, połączenie ze światem zmarłych, gdzie żyło 12 bogów śmierci. Często składali w nich ofiary również z ludzi, ale cenoty były też podstawowym źródłem wody pitnej i to wokół nich budowano najważniejsze majańskie miasta. Cenoty otwarte, jak widzisz, są pełne życia. W Karłosz mieszkają żółwie i krokodyl, którego czasem można spotkać podczas nurkowania. No i jesteśmy po nurkowaniu. Trochę nawdychałem się azotu, więc sorry, jeżeli będę głupoty gadał, ale powiem wam, że miejsce jest przecudowne. Widzieliście tego pięknego żółwia, te piękne żółwie. I w ogóle tutaj dużo takich niesamowitych klimatów. Ja wróciłem jeszcze na chwilę, żeby chociaż tak z góry pokazać, jak to miejsce wygląda. Mówię Wojtkowi: Wojtek, tyle piękna, tylko czemu tak daleko od Polski? To trzeci i ostatni nasz dzień, mój ostatni dzień nurkowy w cenotach na Jukatanie w Meksyku. No bo jak przyjeżdżamy z Dorotką, to jest trochę czasu dla mnie i trochę czasu też dla niej i dla nas wspólnie. Dojechaliśmy do cenoty Dreamgate, która jest podobno bardzo ciemna. Wybraliśmy ją dzisiaj dlatego, że podobno miała być, dużo mówię podobno, ale miała być zła pogoda. Ale pogoda na Jukatanie tym razem miesza, wychodzi słońce, ale mimo wszystko jest tam pięknie. Zaraz zobaczymy, co będzie. Zapowiadał nam Soren, że będzie dużo stalaktytów, dużo stalagmitów. Przekonamy się o tym za chwilę. A więcej detali takich technicznych, o tym również, ile kosztują nurkowania w cenotach w Meksyku i z kim warto nurkować, opowiem wam już po nurkowaniach. Nazwa Dreamgate nie wzięła się znikąd. Ta cenota wygląda jak brama do raju. Początkowo bardzo jasna, dalej w pełni zamknięta, pokazuje swoje piękno. Na mnie zrobiła wrażenie niezliczona liczba stalaktytów i stalagmitów. To płytkie nurkowanie na poziomie 5-7 metrów, ale nie o głębokość tu idzie, a o piękno podwodnego świata. Wyobrażam sobie, co czują nurkowie z pełnymi uprawnieniami jaskiniowymi, którzy schodzą dużo głębiej niż my.
nurkowaniach na koniec obiecałem Wam podsumowanie. Nurkowałem w cenocie Eden, w Taj Mahal, w przepięknej Angelicie, w Car Wash i na koniec to właśnie jeszcze przypomnę był Dreamgate. Pewnie zastanawiacie się, ile kosztują nurkowania w cenotach na Yucatanie. Średnia cena, jak orientowałem się w bazach, bo robiłem tutaj wcześniej rozpoznanie, to jest od 120 do $150 za dzień nurkowy. W ten dzień nurkowy wliczają się 2 nurkowania, transfer z hotelu i z powrotem, lunch, jakieś fajne przekąski. Powiem Wam, że są to często pyszne tacosy Cochin Pibil i woda. No i niezapomniane wrażenia. Gdzie się zatrzymać podczas takiego nurkowania? Myślę, że Playa del Carmen jest chyba najlepszym punktem do tego, żeby tam się zatrzymać, żeby nurkować na Yucatanie, ponieważ z jednej strony z playa jest bardzo blisko do tych najpiękniejszych, najsłynniejszych cenot, a jeżeli ktoś ma ochotę, tak jak ja miałem ochotę, ale się nie udało, nurkować w morzu z bullsharkami, to od grudnia na przykład one się tutaj pojawiają i można dać nura w morzu, a tutaj też blisko pojawiają się whale sharki, także na pewno znajdziecie sobie jakąś opcję. Kolejne pytanie, które może się pojawić, bo pewnie ten film oglądają osoby i te nurkujące na różnym poziomie zaawansowania i nie nurkujące. Do cenot właściwie może pojechać każdy, bo w wielu cenotach tych otwartych cenotach można snurkować, więc Maska, Rurka, Płetwy, dziękujemy. Są niektóre przepiękne cenoty, w których można tak popływać, a do pozostałych cenot myślę, że od poziomu Advance w PADI ja już bym się decydował. Ja mam uprawnienia Dive Mastera, ale też nie kozakuję, nie wolno kozakować, z wodą nigdy nie wolno być zbyt odważnym, no bo taka zbytnia odwaga i brak rozsądku bardzo boleśnie może skarcić. Te cenoty nie są głębokie, oprócz Angelity, w której nurkowałem, która ma głębokość 60 metrów i jest taką pionową studnią i na 27, około 30 metrach pojawia się ta siarkowa zawiesina, a pozostałe cenoty, szczególnie Dreamgate, to jest cenota bardzo płytka, tam się pływa na głębokości 5-7 metrów, tylko kwestia jest opływania w zamkniętych pomieszczeniach. Jeżeli ktoś ma uprawnienia wrakowe, to wie, o co chodzi, wie, jak się zachowywać. Najważniejsza jest pływalność. Jeżeli umiecie utrzymać odpowiednią sylwetkę pod wodą, możecie spokojnie wbijać. I miłego nurkowania, a ja zapraszam na kolejny film z naszej serii meksykańskiej. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to zapraszam do zostawienia suba, lajka lub jakiegoś śladu komentarza pod spodem. Do zobaczenia!